Zmiana społeczna, według mnie, powinna opierać się na gruntownej i krytycznej weryfikacji wartości, którymi dotychczas kierowała się określona struktura społeczna. Zmiana społeczna oznacza dla mnie zmianę swojego otoczenia przez ludzi, zmianę na poziomie małej ojczyzny oraz zmianę na poziomie centralnym. Zmiana społeczna jest to dla mnie taki proces, często długotrwały, który przeobraża, przekształca pewne pojęcia funkcjonujące w danym społeczeństwie, w danej wspólnocie, ale także zmienia i przekształca relacje pomiędzy jednostkami, które są członkami i członkiniami tych społeczeństw. Zmiana społeczna to dla mnie przede wszystkim zmiana w myśleniu innych ludzi. Poprzez swoje działanie staram się sprawić, żeby ludzie w Polsce czuli się bezpiecznie, żeby czuli się tutaj chciani i potrzebni. Osobiście dążę do zwiększenia głosu młodzieży w debacie publicznej na każdym poziomie. Moją główną motywacją jest smutny widok młodych ludzi, którzy nie mogą wykorzystać swojej energii do działania. Zmiana, którą ja chciałabym zaprowadzić moimi działaniami, to zwiększenie jakości debaty publicznej, szczególnie w naszym kraju, ponieważ uważam to za najlepszy sposób do wyprowadzenia nas z impasu, w którym obecnie tkwimy i dojścia do kreatywnych, rzetelnych i przede wszystkim wspólnych rozwiązań. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych używa bardzo prostego, ale jakże ważnego schematu pracy. To znaczy, po pierwsze, jest zawsze w kontakcie z daną społecznością, w szczególności z młodymi. Po drugie, przeprowadza monitoring i badania potrzeb i problemów tej danej społeczności. Po trzecie, w procesie warsztatów, w procesie konsultacji przygotowuje pewną odpowiedź, rozwiązania tych problemów i tych potrzeb. I po czwarte, zdobywa sojuszników w postaci decydentów do rozwiązywania tych problemów i do przekładania ich na realną zmianę. Dotychczas moje działanie to pomoc w organizacji różnych wydarzeń równościowych, marszy, demonstracji. Byłam przede wszystkim odpowiedzialna za koordynację grup wolontariackich oraz za bezpieczeństwo. Staram się też edukować ludzi, po prostu z nimi rozmawiać i przekazywać im rzetelne informacje, czy to po prostu w rozmowie twarzą w twarz, czy w internecie. Jeżeli chodzi o aktywizację, zawsze zachęcam moich znajomych do wspólnego działania w NGO-sach oraz grupach nieformalnych, które mają ogromną moc. Jako Fundacja Ważne Sprawy działamy w tym celu dwutorowo. Po pierwsze, staramy się dostarczać naszym odbiorcom sprawdzoną, rzetelną i prostą w odbiorze wiedzę na temat najważniejszych spraw, szczególnie z perspektywy młodych obywateli naszego kraju. Chcemy, by była ona obiektywna i oparta o naukowe fakty. Prowadzimy projekty społeczne skierowane szczególnie do lokalnych, niewielkich społeczności w taki sposób, aby pokazać ludziom, że wciąż potrafimy kulturalnie i konstruktywnie rozmawiać ze sobą o najważniejszych dla nas sprawach. Robimy to dlatego, że uważamy, że każdy ma prawo mówić o swoich problemach i potrzebach i lepiej, żeby te problemy i potrzeby trafiły w odpowiednie ręce. Weź sprawy w swoje ręce. Nagraj filmik lub wrzuć posta i oznacz go hashtagiem Zmieniaj Odważnie.